Dzień dobry Państwu. Jak widzicie, drukarki cały czas hałasują, jest kłopot z nagraniem, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj poruszamy jeszcze raz temat zabezpieczenia domu przed zalaniem, bo był dosyć kontrowersyjny, ale dzisiaj szerzej o tym w materiale. Dobra. Jak sprawa wygląda? Po ostatnim moim materiale, gdzieś tu Wam się powinien pokazać, na temat tego, jak zabezpieczyć dom przed zalaniem, ponieważ ja miałem taką sytuację w bloku i nie była to miła sytuacja. Na dodatek jeszcze okazało się, że zalane były piwnice, zalany był sąsiad, klatka schodowa. Na szczęście to ja zostałem zalany, nie mnie zalali, więc taki system mi by nie pomógł, ale na pewno bym wiedział dużo szybciej, że coś takiego się stało u mnie w mieszkaniu, niż dopiero po czasie, jak do mnie administracja zadzwoniła. Jeśli pamiętacie, pokazywałem takie małe, u mnie są zamontowane już w kotłowni. Taki mały czujniczek z informacją o zalaniu, czyli jeśli się sonda zalała, to w tym momencie informowało mnie o tym, że wystąpiło zalanie i zamyka mi automatycznie zawór od wody. Główny zawór od wody. I firma, która zobaczyła tamten mój filmik, postanowiła mi przesłać elementy do testów. Dostałem dwa elementy. Jeden to jest właśnie taki fajny czujniczek, tu Wam pokażę pudełeczko, czujniczek zalaniowy. Tak, o. Drugi to jest u mnie może mniej użyteczny, ale kontaktron. Nie wiem, czy złapało ostrość, mam nadzieję, że złapało. Opowiemy sobie troszeczkę o tych dwóch urządzeniach, bo urządzenia według mnie bardzo fajne, na pewno stylistycznie ładnie się prezentują, są nieduże i mają jeden duży plus, który zauważyłem dopiero jak otworzyłem pudełko, bo się zastanawiałem, czy takie urządzenie ma trochę sensu. Ale zacznijmy od początku. Powiedzmy sobie o kontaktronie. Co to jest kontaktron? Jest to czujnik, który wykrywa Wam otwarcie, a raczej rozłączenie się czujnika od może nie tyle czujnika rozłączenie, co rozłączenie się bazy od czujnika. A raczej tym czujnikiem jest magnes, więc w bazie jest i czujnik, i sterownik, natomiast my odłączamy tylko magnes. Czyli to jest taki bezdotykowy przełącznik. Gdzie go stosujemy? W wielu domach stosujemy go na oknach, na drzwiach w celu zabezpieczenia. W niektórych pomieszczeniach, jeśli przy wejściu chcemy mieć, powiedzmy przy otwarciu drzwi sygnał taki, że nam się ma coś włączyć, wyłączyć, coś się ma stać. Generalnie takie są zastosowania. Ja jeszcze takie kontaktrony pomontowałem sobie w łazience na muszli klozetowej, żeby wiedzieć, kiedy muszla jest otwarta i wtedy świecić światło. Pokazywałem to też w swoich filmach, możecie znaleźć. Urządzenia przydatne. Ja widzę już parę zastosowań na teraz dla mnie tego urządzenia. Co prawda mam kontaktrony ze swojego systemu, ale mój system jeszcze nie zgłasza mi takich informacji, że wykryto jakiś tam ruch czy coś. Nowsza wersja już na pewno będzie zgłaszać to, bo już nawet testowałem to trochę. Jeszcze nie ma wszystkich opcji takich, które ja bym chciał, żebym mógł to w pełni i funkcjonalnie używać w swoim domu. Ale na dniach powinny się pojawić. Jak to wygląda? No pudełko to jak pudełko. Komunikuje to się z TUIą nie udało mi się, przynajmniej mi się nie udało tego podłączyć z aplikacją TUI. Natomiast udało mi się to połączyć z Home Assistantem i udało mi się to połączyć z Home'em od Google'a. Wygląda to następująco. Zobaczcie, to są takie dwa urządzonka. Takie malutkie. Tutaj. To jest magnesik, to jest czujniczek. Czujniczek, prawdę mówiąc, nie wiem jak tu rozebrać, nawet pewnie jakbym go rozważył, to go rozbiorę i zobaczymy jaka jest bateryjka, natomiast przychodzi do nas z takim do wyciągania bateryjką i z drugiej strony jest przycisk do komunikacji. Urządzenia są banalne, czyli to przyklejamy na, powiedzmy, futrynę, to przyklejamy na drzwi, jeśli rozłożymy dwa elementy od siebie, w tym momencie jest zgłaszany informacja na telefon, bądź wykonywana jakaś akcja z tym związana. Czyli otwieramy, uruchamia nam się jakiś alarm, włącza nam się światło,
No, może się dziać cokolwiek, do czego nam to będzie potrzebne. Tutaj ja wymyśliłem sobie to na tej zasadzie, że z racji tego, że jedno dziecko już jest w pełni samodzielne, można powiedzieć, bo tam ma prawie 4 lata, drugie ma no 1,5 z groszem i to drugie jest tak mało samodzielne, ale staramy się już, żeby w miarę samo spało. I postanowiłem to zamontować w ten sposób, że jeśli mi będzie wstawało w nocy z łóżka, to zamontuję to w ten sposób, żeby po prostu rozrywało ten czujnik od kontaktronu i będę wiedział, że dziecko wychodzi mi z łóżka w nocy. Czyli będę dostawał powiadomienie na telefon, bo dziecko już nie śpi z nami. Żeby było bezpieczniej, to w nocy po prostu telefon mi będzie dzwonił, że dziecko wstało i żeby iść do niego, sprawdzić, co się z nim dzieje. Producent pokazuje, że można coś podobnego zrobić dla zwierząt. Tak? Czy jakiś czujnik na klatce, na drzwiach wejściowych, czy na czymkolwiek dla zwierząt, bądź na oknach, drzwiach oczywiście też to można zrobić. Drugi element, i to jest bardzo fajny, on mi się bardzo podoba, czujnik zalaniowy. Stylistycznie mi się podoba, tak? Czyli taka mała jakby pampucha, czy jak to kto nazywa te bułki, takie małe, wystające. Tutaj mamy 3 czujniki, znaczy 3 sondy, które w momencie jak zalejemy, o poczekajcie, może będzie słychać. Czasami jak mi się uda zaczyna to piszczeć po prostu, o. Słyszycie? Wywołałem zwarcie pomiędzy tymi elementami palcami i to zaczyna piszczeć. W środku jest bateria taka duża, bo to już rozkręcałem, bo sam się zastanawiałem. Do wymiany wszystko elegancko. Oczywiście system zgłasza potrzebę wymiany baterii. Urządzenia fajne, bo to można rzucić pod pralkę gdziekolwiek, za pralkę, ładne co najważniejsze, czyli nawet jeśli będzie leżało w łazience w widocznym miejscu, to bardziej ludzie będą się zastanawiać, co to takiego fajnego, niż co to za okropny czujnik. Natomiast co najbardziej mnie tutaj zastanowiło w tych urządzeniach, na początku trochę zniechęciło, ale w końcu stwierdziłem, że to jest dobrze zaplanowane. O co chodzi? W momencie, kiedy czytałem informacje na stronie o tych urządzeniach, które mi mieli wysłać, okazywało się, że one się komunikują po 2,4 GHz, czyli łączą się standardowo z naszą siecią Wi-Fi. Jaki jest kłopot takich rozwiązań? Pewnie dużo osób wie, ale nie wszyscy. Oczywiście, jeśli mamy urządzenia Wi-Fi, które podłączamy sobie do gniazdka, do instalacji, gdzie mamy stałe zasilanie prądowe, to nie ma z tym kłopotu. Natomiast kłopot jest z urządzeniami Wi-Fi, które są bateryjne. Dlaczego? Bo Wi-Fi w porównaniu do innych komunikacji jest bardzo prądożerna. Dlatego też ja świadomie wybrałem sobie starszą generację swojego zamka, tego Nuki, który ma osobną bazę, a nie wybrałem Nukiego 2, który ma wbudowaną bramkę Wi-Fi. Dlaczego? Bo wychodziło nawet w internecie, że tam ten zamek trzyma 2 do 3 razy krócej przez to, że ma budowaną bramkę Wi-Fi. Więc ja kupiłem sobie zamek, który działa po swoim radiu z bramką i bramka jest wetknięta w gniazdko i nie ma kłopotu. Zamek, tak naprawdę ja dopiero raz zmieniałem baterię, a 1,5 roku użytkuję ten zamek, więc naprawdę nie bierze dużo baterii. Zresztą z Teddym jest podobnie. Teddy też był ładowany dopiero raz przez cały rok i on też ma osobną bramkę, nie ma wbudowanego Wi-Fi w siebie. Więc tutaj od razu była obawa, co z tym Wi-Fi? No jeśli to ma Wi-Fi i ja mam zrzucić taki czujnik, bo ten to pal licho, no tego powiedzmy gdzieś mamy w dostępnym miejscu, tak? Natomiast tego na ogół rzucimy gdzieś pod pralkę, za zmywarkę, za urządzenia mokre, pod boiler, gdziekolwiek. No i weź go później szukaj, tak? Wyciągaj pralkę i wszystko. Nie bardzo to rozwiązanie mi się podobało. Na początku byłem strasznie sceptyczny do niego, ale później się okazało, że producent to przewidział i że to było świadome to, że zrobili w ten sposób, bo tak, urządzenie komunikuje się za pomocą 2,4 GHz z naszą siecią, ale to nie to urządzenie. W każdym pudełku z urządzeniem, czy to z kontaktronem, czy z czujnikiem zalaniowym, dostałem bramkę. Bramka była w zestawie. Ja nie wiem, czy ja dostałem taki zestaw, czy to jest oryginalnie, że bramkę dostajecie w zestawie. Bramkę Wi-Fi. Czyli de facto jest tak, jak myślałem. To z tym komunikuje się za pomocą swojej sieci. Natomiast to wam się łączy do routera i to nie jest bateryjne. To ma normalny kabelek USB i do tego jeszcze dostajecie, gdzie ja tu mam, ładowarkę do pendrive'ów tak zwaną. O, tu wam wyciągnę. Ładowarkę do pendrive'ów, czyli zwykłą ładowarkę telefoniczną, 1A 5V, więc nic specjalnego. Ale dostajecie jeden dla mnie duży minus tego,
rozwiązania jest, wiecie jaki? USB mini. Ja już się tak przyzwyczaiłem do C, że jak mam czasami alergię na urządzenia, które już nie mają USB-C, bo teraz szukaj przewodów wszystkich, a najgorzej jak jeszcze są jeszcze starsze urządzenia, które mają nie mini, a mikro USB. To już jest w ogóle kabel znaleźć do tego, to mam tylko w osobnej szufladzie 2 mini i mikro, a tak to reszta mam w sumie wszystkie USB-A na C bądź C na C. Jest to super wygodne. To jest dla mnie jedyny minus tego urządzenia, że to nie ma USB-C. Ewentualnie jeszcze fajną opcją by było, gdyby to można było, powiedzmy tak, sparować, tak? W jednej bramce mam w ten sposób, że jest ładowarka do pendrive'ów i tutaj jest normalne gniazdo USB-A i możemy to tak włożyć do kontaktu i mamy bez kłopotu. Chociaż wersja kabelkowa też nie jest zła, bo ja w ten sposób mam niektóre bramki od innych systemów podłączone po prostu gdzieś tam pod gniazdo USB, pod jakiś komputer, pod cokolwiek. Więc to też nie jest złe rozwiązanie. Przejdźmy do aplikacji. Ja Wam umieszczę link do aplikacji na dole, jak ktoś będzie chciał, to sobie zobaczy. Aplikacja bardzo podobna do Tuya. Co prawda mi się nie udało połączyć tych urządzeń z aplikacją Tuya i na obudowie i w instrukcji też tego nigdzie nie znalazłem, więc podejrzewam, że producent ma swój system i on jest niemal identyczny, bo też możemy tworzyć sceny, też możemy tworzyć jakieś operacje na tych urządzeniach pod warunkiem, że mamy urządzenie tego producenta, tak? Czyli bramki, czujnik zalaniowy musi być z jakąś żarówką tego producenta, czy z jakimś zaworem tego producenta połączony, bo oni mają tak jakby swoje bramki, swoją chmurę. Udało mi się to połączyć, to nie było jakieś ciężkie. Co najważniejsze, udało mi się sparować obydwa urządzenia, te dwa urządzenia, do jednej bramki. Tak, czyli dostałem dwie bramki, bo z każdym urządzeniem dostałem bramkę, natomiast udało mi się je sparować do jednej bramki, bo mówię, co to by było, gdybym miał 10 takich urządzeń i musiał 10 miejsc USB znaleźć w domu, żeby takie bramki podpiąć, więc nie. To jest fajne, że do jednej brameczki sobie spinacie. Prawdę mówiąc, nie sprawdzałem zasięgu, bo tak jak chodziłem przez dwa pomieszczenia, mniej więcej tak jak mam wszystkie systemy rozlokowane tego typu, działało bez zarzutu. Natomiast tak, żeby sprawdzać, czy po całym domu jedna bramka starczy, wątpię, żeby starczyła, bo wiem, jak wygląda system Tuya i całej reszty, to tam jest strasznie z tym, jeśli macie sieć meszową. Natomiast mi taka forma wystarczy, ponieważ tą bramkę sobie gdzieś podłączę niedaleko urządzenia, a ta bramka na pewno będzie u mnie w domu w zasięgu jakiejkolwiek sieci Wi-Fi, bo ja mam ich sporo. Urządzenia fajne, ciekawe. Najbardziej to mi się ta stylizacja tego urządzenia podoba. No to dla mnie to jest w ogóle piękne. Takie fajne, jakieś, jeszcze ten materiał jest fajny, taki śliski trochę. Dla mnie to jest bardzo ładne, bo widziałem różne czujniki zalania i ten jest jeden z najładniejszych. Co do ceny, to podejrzewam, że będziecie mieli informacje w opisie albo jakieś linki od producenta tego na jakieś zniżki dla mnie specjalnie z jakimś kodem. Mi się urządzenia podobają. W Home Assistancie też udało mi się je sparować, więc tutaj nie było dużego kłopotu. Co więcej, działają. U mnie działały. Przez okres testowania działały. Potestowałem je tak naprawdę z Contactron z 2 tygodnie. Czujnik zalania oczywiście wróci na miejsce, bo jeden jest w kotłowni pod boilerem, tamten, który Wam ostatnio pokazywałem, drugi będzie gdzieś tam koło pralek, jeszcze potrzebuję kolejny do zmywarki. Ale wszystko to będzie w systemie. I o co chodzi? Pod ostatnim filmem było dużo komentarzy, no tak, ale to jest chiński badziew, to się do niczego nie nadaje, to w taki system trzeba włożyć kilkanaście tysięcy, żeby to było sprawne. Okej, ja nie bronię. Tylko pamiętajcie, że taki czujnik podejrzewam, że kosztuje około 100 zł, może nawet nie, i on Wam może uratować dupę. Natomiast filozofowanie, ile to trzeba dać na taki system, jakie to jest ciężkie w montażu, albo że to nie działa, że to nie ma sensu, dla mnie to jest w ogóle nieporozumienie. Jak masz pisać takie komentarze, że to nie warto w ogóle nic zrobić, to najlepiej usiąść na kanapie, pij piwsko, żryj chipsy, niech Ci bęben rośnie, najlepiej w domu nic nie robić, leżeć i tylko patrzeć, jak się wszystko psuje. Jak dla mnie, gdybym miał takie urządzenie w bloku, to ja bym był 4 godziny wcześniej wiedział o zalaniu. Gdybym wiedział te 4 godziny wcześniej o tym zalaniu, nie byłoby do wymiany podłogi, ścian do skrzybania, do położenia nowej gładzi, do malowania, mebli pozalewanych, strat niesamowitych. Gdybym miał takie coś, bo to by mnie od razu jeszcze w łazience by mnie powiadomiło, że występuje u mnie zalanie,
szybko bym wrócił do domu i wiedział, że coś mnie ktoś, albo ja kogoś zalewam, albo sąsiad mnie zalewa. Wtedy można reagować. Natomiast jak ja się dowiaduję w momencie, kiedy dzwoni do mnie spółdzielnia i u mnie po otwarciu drzwi wylatuje taki wodospad na klatkę schodową, to trochę chyba za późno. Więc urządzenie nawet za 100 zł chińskie lepiej jest mieć niż nie mieć. Oczywiście możemy, jeśli się boicie tego, że takie urządzenie może po czasie nie działać czy coś, kto wam broni raz na miesiąc podejść, dotknąć 3 czujników, sprawdzić piszczy, przyszło powiadomienie na telefon, przyszło powiadomienie na telefon. Znaczy, że system działa. I to będzie działać. To nie są super skomplikowane urządzenia, to nie jest rakieta, która leci w kosmos, że tam jest milion układów. To jest jeden procesor, pomiar rezystancji albo przewodności elektrycznej i to jest wszystko. To nie jest super skomplikowane. Oczywiście wszędzie trzeba wymienić baterię, wszędzie trzeba co jakiś czas sprawdzać, no ale telefon też co jakiś czas chyba czyścicie. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie ja takiego typu urządzenia polecam. Wszelkie urządzenia, które was zabezpieczają, pomagają wam zmniejszyć koszty albo uniknąć remontu czy czegokolwiek, tak samo jak czujnik dymu, czujnik czadu, czegokolwiek, to jest urządzenie za 100 parę złotych, które wam często uratuje życie. Więc komentarze typu trzeba kupować systemy za 10 000 i to się nic nie opłaca, do mnie nie trafiają. Można kupić tani, dobry system, tylko ważne, żeby go kontrolować. Nawet te drogie systemy też trzeba kontrolować. Zapraszam do komentarzy i zapraszam do subskrypcji, ponieważ bardzo dużo osób mnie ogląda, mnie jeszcze nie subskrybuje, a poważnie to jest naprawdę niesamowity kop, taki do pracy, popchnięcie do przodu. Jeśli ktoś naciska tą subskrypcję, ja wam nawet pokażę. Nie wiem, czy pamiętacie ten mój zegareczek z live'ów. Ale zobaczcie, działa i nawet czasami to fajnie skacze, tak? Okazuje się, że rano przychodzę, mam powiedzmy tak jak teraz 7500, a na wieczór przychodzę i mam 7520. Dla mnie nawet te 20 subskrypcji dziennie to jest duży przyrost. Ja wiem, że są kanały, które mają po paręset subskrypcji dziennie. Dla mnie nawet te 20 subskrypcji to jest bardzo dużo, ponieważ mnie to motywuje do pracy i widzę, że to, co wkładam, ileś czasu, ileś energii i pieniędzy, daje jakieś efekty i że ludzie chcą być bardziej świadomi tych nowych systemów smart w domu i nie tylko. Dziękuję za dzisiaj, zapraszam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie.